Witam serdecznie wszystkich moich widzów. Idę pokarmić gołąbki i powiem tak, będą dziś bardzo głodne. Już widzę, że skaczą jak mnie widzą i słyszą, bo wczoraj niestety musiałem mieć głodówkę. Przez pracę po prostu nie wyrobiłem się z tym, żeby ich pokarmić. Kupuję tutaj karmę. Jest to karma winter, zimowa, ponieważ dzisiaj drugi raz będę karmił gołąbki. Wyjątkowo drugi raz będę karmił gołąbki, no bo wczoraj miały głodówkę i nie jadły. Jest dyskusja, jak ułatwić sprawiedliwe lotowanie hodowcom. Ja coś powiem od swojej strony, z mojego punktu widzenia. I ja też jestem strasznie niezadowolony, bo dzisiaj miałem, wczoraj raczej psikusa, że w pracy sobie wymyślili, no dużo osób jest chorych i tak dalej, zastępstwo, i nagle masz przyjść wcześniej na inne godziny do pracy niż miałeś. Przez to plany, które masz, tak się dowiadujesz chwilę przed, że masz być na inną godzinę. Rozwala to cały system, jaki się człowiek zaplanował. Po prostu można powiedzieć, nawet jak nie oczywiście za darmo, bo tak robione, żeby ci ani złotówki nie zapłacić, a pracujesz dodatkowo, co jest śmieszne, ale niestety tak jest. Co mnie wkurzyło, nie zdążyłem pokarmić gołębi, wróciłem wieczorem, już miałem siły. Na jeden dzień głodówki też im nie zaszkodzi, ale dlatego rano pokarmiłem szybciutko i teraz karmię drugi raz. I dalej do tej sprawiedliwości, no to właśnie, ja też bym chciał, żeby w czasie sezonu lotowego, żebym miał czas robić obloty, na przykład 2 razy dziennie, czy w ogóle czasami raz dziennie, jak już jesień przychodzi, czy jak wiosna przychodzi, raz dziennie. Bo ludzie, którzy pracują, muszą na wczesną godzinę iść do pracy, obrotu rano nie zrobią, tylko karmienie. Ci, co mają wolne lub pracują w domach, w prywatnych zawodach, mogą te obloty robić. I to też jest bardzo niesprawiedliwe, koledzy, to też jest bardzo niesprawiedliwe. Bo jedni, czemu ma małą hodowlę, musi rywalizować z dużą hodowlą, a ja powiem, czemu ten, co nie ma czasu, musi rywalizować z tymi, co mają czas. Więc niestety takie właśnie to są nasze te przypadki. Ostatnio dużą popularnością cieszył się właśnie filmik, gdzie nagrałem i komentowałem komentarze widzów i co wy, hodowcy, o tym sądzicie. Więc powtórzę ten filmik, wasze komentarze, coś na nie postaram się odpowiedzieć. Oczywiście moja wypowiedź tutaj, trzeba mieć realia, chodzimy do pracy, pracujemy, gołębie to hobby, zajmujemy się nimi, albo je lubimy, albo nie, albo lotujemy, bo je lubimy i na ile mamy czas i się umiemy tym zająć, na tyle się tym zajmujemy i tyle. A czy wszystkim pomożemy i udogodnimy? No nie, trzeba jakieś optymalne rozwiązania znajdować, ale wszystko w granicach rozsądku, więc... Ale dyskusje są bardzo ciekawe, komentarze są bardzo ciekawe, więc zapraszam do wysłuchania tych komentarzy, a ja szybciutko tutaj poję, karmię, póki jeszcze jest w miarę widno, one widzą. I napiszcie oczywiście komentarz pod filmem. Dajcie łapkę w górę, włączcie subskrypcję i ja idę robić swoje, a potem montuję filmik dla was. No i zapraszam na kolejne filmy. Więc tak, witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Ostatnio forma, w której odpowiadam na pytania widzów, na komentarze, bardzo wam się spodobała. Bardzo było dużo pozytywnych komentarzy, dlatego dzisiaj też postanowiłem nagrać odpowiedzi na pytania widzów. I tak po kolei. Ostatnie komentarze, było ich bardzo wiele odnośnie tego tutaj ostatnich filmików, więc tutaj taki kolega napisał: widać, że chyba większość polskich hodowców żyje i zachowuje się jak nawiedzeni. Wymieniają te oszałamiające nazwiska, w rozmowach klepią te nazwy, bez opamiętania jak nakręceni, tym się dowartościowują. Chodziło pewnie o zakup gołębi
z słynnych szczepów Porsche, Kittle, Pitbull i tak dalej. Więc są hodowcy, którzy mocno to krytykują. Ostatnio właśnie była dyskusja bardzo intensywna na temat, jak zapewnić sobie, jak ułatwić nowym hodowlom wstąpienie do związku, osiąganie wyników i ostatnio troszkę takich bardziej rozsądnych komentarzy, bo pod poprzednim filmem jak zarząd główny prowadził pewne zmiany, było wiele negatywnych. Swoją drogą zarząd główny wysłał pismo do oddziału wyjaśniający znaczenie ligi, prosi tam o informację zwrotną, więc wydaje mi się, że fajna sprawa. Także i jeszcze tutaj dałem filmik o problemie od kolegi hodowcy, który o takim potencjalnym, o ile nie oszustwie, to minimalnych okolicznościach, dużej pomyłce w oddziale, która podsumowując nie byłaby możliwa, gdyby oddziałowa komisja czy sekcyjne komisje wkładaniowe działały sprawnie, to na pewno dużo pomyłek by nie było. A teraz do pytań, bo mam tu też komentarz. Tak, to prawda, ci co wywozili gołębie na loty, kradli gołębie, te, które miały najlepsze wyniki. Tego akurat nie rozumiem. Tadeusz, odnośnie pomylenia numeru zegara, to winę ponosi także hodowca. Powinni się też interesować, czy jest wszystko dobrze, a nie tylko przywiezie gołębie, zakoszuje i cmyk do domu. To też taka prawda. W niejednych rejonach też tak jest. Jak komisję wkładaniową będą działały uczciwie, sprawdzać koszowane gołębie, to nie będą oszukiwać. No i to jest sedno sprawy. Jeśli przepisy regulaminowe będą przestrzegane, to nie będzie problemu z wieloma błędami. Tu komentarz. Nikt nie porusza najważniejszego, tego, kto dyktuje zasady gry. Zarząd główny wystarczy, że nie dopuści do używania zegarów ESK, bo cena Tipesa za duża. Już producenci lecą na łeb na szyję. No myślę, że to nierealna propozycja. Mówicie o młodych, jak młody ma się zapisać taki 18-latek, jak aby zacząć od A do Z, czyli od gołębnika po karmę, poprzez gołębie, siodełka, karniki, pojniki, zegar, karmę i opłatę związku PZHGP, to jest koszt około 4000 albo więcej. To jakiego młodego na wstępie stać wyłożyć taką kwotę? Trzeba się troszkę w główkę puknąć, powiedziałbym w serce, ale dziś to każdy albo 90% te serce ma wykreskowane. Po drugie, choć hoduję gołębie tylko 10 lat, to 2 razy spotkałem na swojej drodze uczciwego hodowcę, co mi pomógł i doradził. Powiem tak, no właśnie też jest dużo hejterów tego, że nagrywam jakieś filmiki, pokazuję co tam jest u innych hodowli. A pytanie, ilu z tych hejterów też pomogło innym hodowlom, bo to właśnie też duży problem, że o ile wiadomo nie wie się wszystkiego, to na pewno naprawdę spotykając czy rozmawiając z wieloma hodowcami, okazuje się, że wielu naprawdę nie ma zielonego pojęcia o hodowli gołębi i o profilaktyce i naprawdę zielonego, więc ta pomoc niejednym jest bardzo potrzebna. Wystarczy tylko, żeby powstała lista, to taka propozycja Jerzyk, wystarczy tylko, żeby powstała lista tylko z gołębi do 50, które są do GMP, lista bez gołębi spoza 50. Wtedy mały koszuje wszystko co ma, czyli 30 sztuk, a duży musi wybrać 50 gołębi albo mniej jak zgubił. I lista tylko z tych gołębi, żeby gołębie innego hodowcy, co kosztuje 200, nie wybijały innych. Szczerze powiedziawszy, to jedna z rozsądniejszych propozycji, jaką słyszałem. Na pewno z rozsądnych propozycji, że na przykład tworzyć listę tylko z gołębi, które są w 50 GMP. Chyba nawet bardziej logiczna niż ktoś powiedział kiedyś tworzyć listę z gołębi tylko typowanych z tych dziesiątek, bo to co byłoby wtedy 40 ludzi, 400 gołębi, ile konkursów, a ta z 50, no to
to jest propozycja nawet sensowna, że tak ujmę, według mnie. Przynajmniej jakaś realna, nie? Realna. Mogą ludzie mówić dobra, mogą ludzie mówić zła, ale jest ona logiczna i jakaś taka spójna i nie wiem, czy mnie rozumiecie, nie po prostu abstrakcyjna do uzyskania. Jedna odpowiedź tu była. Krótko mówiąc, koszujemy wszystko, co mamy i lista normalna z wszystkich gołębi. Ekstraliga z gołębie tylko do GMP. I można na takie mistrzostwo nazwać mały mistrz, bo z małej ilości gołębi. I w całej Polsce seria do 100, od 100 do 500 km. No, z tą serią to już bym się niekoniecznie godził jaka tam. Myślę, że nasza ta na Śląsku z wszystkich lotów 10/10 jest bardzo sensowna, żeby także tu ma taką propozycję seria 20/7, a z maratonów 5/3, no ale no tak troszkę te maratony traktowane, duża dysproporcja punktowa, nie? Bo 20/7 to łatwo zrobić, a na maratonie 5/3 to powiem nie tak łatwo, jeszcze jak mało gołębi pójdzie. To powiem wam, od razu wam powiem dzisiaj, że ta seria z maratonu taka 5/3, od razu powiem wam dzisiaj, że o mistrzostwie by decydowały maratony. To jest prawie dla mnie oczywiste. Kolejny Łukasz się by powiedział: nie wierzę, że w Polsce znajdą się hodowcy oszuści. W Polsce, to taka odpowiedź pod włos, że tak ujmę. Kto ma wiedzę? Andrzej Bury. Ktoś ma wiedzę, jakiś mistrz fałszował rodowody i certyfikaty DNA. Aha, to też. Dobra, Ireneusz Grządka. Jak cudzy gołąb może robić konkurs, a gdzie miał jego kartę? Hodowca, chyba Irek nie do końca wysłuchał filmik, bo właściciel miał kartę, a go w momencie zrobienia konkursu siedział u jednego hodowcy, a nie, że nie było karty, więc nie dosłuchał. Tak jedni komentują, ale nie do końca czasami film obejrzeli do końca, więc to też się zdarza, że komentarz jest wyjęty z kosmosu. Zbigniewa Dams. No tak, od razu ma przyjść mistrz. No, są też rozsądne komentarze na temat, jak młodym pomóc. No tak, od razu ma przyjść i mistrzem zostać. Niech najpierw nauczy się dobrze gówna sprzątać, a na mistrzostwo przyjdzie czas. Ludzie, przypomnijcie sobie samych was, ile trzeba było czekać, żeby coś ugrać. I kto miał chować i lotować, to lotuje. Bez żadnych zachęt i opuszczania składek hodowcom, to trzeba się urodzić. I choćby składki były za darmo, to ten, co ma chować, to będzie chował. Znaczy chyba odwrotnie, że chyba ten, co nie będzie chował, to nie ma chować, ale sens chyba rozumiemy tu wypowiedzi kolegi. No, tutaj kolejny o komisji lotowej. W tym sporcie liczy się Marek Winnicki. W tym sporcie liczy się jakość, a nie ilość. W tym sporcie liczy się jakość, a nie ilość. Trzeba tylko nabyć dobry materiał, niekoniecznie za duże pieniądze. Od wielkich mistrzów i skupić się na hodowli. Od lat lecę około 30 sztukami i nie przeszkadza mi to, że ktoś ma 300. I to nawet polajkowany komentarz. Ktoś pomylił numer, niech sprawdzi barwę. Ja też myślę, że może być też efekt pomyłki zwykłej. Tam co na filmie mówiłem, że niekoniecznie ktoś musiał zaraz próbować oszukać. Może była i pomyłka. Zwolnić ze składek i zrobić kategorię oddzielną do 25 lat albo pierwsze 10 lat związku. No i tutaj mu ktoś odpisał, chyba że ty to sfinansujesz. No właśnie, jak się kogoś zwalnia ze składek, to inni to pokryją, więc
Poruszył Pan ciekawy temat. Myślę, że wszyscy teraz chcą od razu być mistrzami i nie mają cierpliwości, a to chodzi, żeby lotować gołębiami. O takim przypadku na Tipesa to nie przejdzie, napiszę na priv. Pozdrawiam z Podlasia. Ja będę poruszał w sekcji, żeby młodym hodowcom co najmniej na loty młodych, potem starych, połowę płacić za gołębia i no i reszta opłat też na połowę. No i komentarz, ty to będziesz płacił więcej, bo kasa musi się zgadzać. No tak. No. Teraz pytanie, kto będzie chciał płacić więcej, żeby ci młodzi mieli taniej. No na pewno jak będzie robił, no jak jeszcze będzie wkładał i nie robił konkursów, to może mu to zapłacą, ale jak zacznie robić konkursy, to już chyba nie. Satysfakcja jest, jak garstka gołębi wygrywa z fermą. Trzeba zadbać o nie i będzie ok, a nie szukać dziury w całym i narzekać. Kamil. Jak to mówią, szanse znane są w życiu przypadki, że córka starsza od matki. Przykre jest to, że przez takie zachowanie pseudohodowców dostają po dupie hodowcy, którzy uczciwie coś wylatają. Tematu. Panie, nie róbmy sobie jaj z tym, żeby zachęcać cały czas kogoś do lotowania, bo ktoś ma mało gołębi i chce wygrywać. Niedługo to tak będzie, że ktoś, kto ma super gołębie w rozpłodzie, a nie lotuje, tylko sprzedaje młode, będzie płakał, że on chce być mistrzem i żeby go zachęcić, to on zacznie lotować. Paranoja. Ja Ci to wszystko wyklaruję, lecz tu dużo by tu było pisania. Wyniki od sekcyjnych po oddziałowe mają być klarowne, tak jak zgodność numerów obrączek, co w wielu miejscach nawet nie jest sprawdzane. Podstawą jest regulamin lotowo-zegarowy, no ale kto to by przestrzegał? Coś Ci odpowiem, jak będziemy się widzieć. Dobry mistrz to i z 30 wylotuje Konrad Ziembicki. Jakiś pinie wyświetlam. Ja już o tym niezrozumiałym, nielogicznym zjawisku w PZHGP pisałem. Główna Komisja Lotowa jako końcowa weryfikuje ostatecznie wyniki. Jeżeli odrzuca, to ja rozumiem na każdym szczeblu. A żaden gołąb nie może brać udziału w wystawach, tym bardziej ogólnopolskiej, a niedopuszczalne jest dawać takiego gołębie na olimpiadę. Pytał mnie kolega z zagranicy, jak to jest w Polsce. Główna Komisja Lotowa odrzuca wyniki czołowego hodowcy, protokół do powszechnego wglądu ogólnie dostępny, a gołębie tego hodowcy jadą na olimpiadę i zdobywają medale. Czy ktoś to rozumie? No tu jest dużo tematów, bo że tam nie zostały pewne rzeczy spełnione. No ciężki temat mi się wydaje, nie taki prosty w swoim rozwiązaniu. Tu komentarz z Chin, ale nie rozumiem. Tutaj co to jest? W imię Boga. Arabski komentarz. Arabski, chiński. Szkoda, że nie wiedziałem, że jest taka wystawa. Mieszkam niedaleko. Byśmy razem podziwiali te ptaki. A to co ja? Z Bytomia pojadę po gołębia do Gdańska. Komuś poroniony pomysł. Według mnie to ten hodowca, co będzie do tego wyznaczony, nie ma co do roboty, tylko po gołębie 3 razy pojedzie w tygodniu w pół Polski. Według mnie nikt się nie będzie chciał zgodzić, żeby być takim listonoszem, no chyba, że dostanie tyle wynagrodzenia, że mu się to opłaci. No tak. Chyba o filmach, gdzie mam nagrać. Chętnie zobaczyłbym hodowlę Desmet Matis, o ile to możliwe, no ale to raczej nie da rady. Niestety, duże grono hodowców to już nie są hodowcy z zamiłowania, z pasji, pisze Łukasz. Powiedzenie hodowca o gołębi w sercu dawno nieaktualne. Teraz to jest marketing, kasa, marketing, owe gołębie, Porsche, Kitle itp. itd. To gołębie marketingowe. Wszędzie tego pełno, zrobią rozgłos i wszyscy za tym biegają. Tylko sprzedać, teraz tak to się odbywa. Od aukcji do aukcji, takie są realia. O, Paweł Wielgulski. Panowie, jesteśmy odpowiedzialni za swoje gołębie, tak jak i za swoje dzieci. I trzeba odbierać, nie ma gadki, że nie.
Marian Dela. Skąd te ceny to nie wiadomo, ale jeszcze trochę i będzie po ptokach. Hodowców ubywa, niestety tak to wygląda. Szkoda, bo to fajny sport, ale zniszczył go aukcje i rządzą pieniądza. W Holandii czy Belgii ktoś zrobi wynik, zaraz reklama gołębia do szafki i sprzedaż, hodowcy biegną, bo to super gołębie. Jakby nie było chętnych do kupienia, no to chyba by też nie było, to w dwie strony działa niestety, tak działa rynek. Super, dziękuję za świetny filmik w imieniu swoim i wszystkich, którzy nie mogli tam być. Rewelacyjny materiał, oglądam na bieżąco i czekam na kolejne produkcje. Pozdrawiam gorąco, Pershing. Dziękuję bardzo. Dobry lot. Też tutaj. Pozdrowienia. Pytania do mnie. Witam. Czy robił Pan kurację na salmonellę przed szczepieniem? Nie robiłem żadnej kuracji przed szczepieniem. To odnośnie filmiku, gdzie tam pokazuje szczepienie gołębi. Taka forma odpowiedzi jest ok. Jak zaczynałem hotowanie, było 11. Teraz jest o miesiąc dłużej, no i przez to dużo drożej. Aha, jak zaczynał, było 11 lotów. Kolega pierwszy rok lotował w tym roku na młode, rozmawiał z prezesem naszego oddziału i w luźnej gadce mówił do niego, że jest za tym, żeby wypuścić wcześniej gołębie, a on do niego, twoje gołębie mogą nawet o 5. Twoje gołębie mogę nawet o 5 wyjebać. Fajną robotę Pan robi, fajne gołębie. Ok, ale centralna Polska tu jest ciężko, niewiele ptaków sobie radzi. Jak się przeprowadziłem z Małopolski i tu zacząłem, to jest totalna klęska, gdzie myślałem, że to nie ma znaczenia, ale się myliłem. Panie Krzysztofie, a plecy u gołębia są wyżej oceniane, jak ogon jest skierowany w dół czy do góry? Czy to nie ma znaczenia? Czy w dół, czy w górę ogon? On ma być równomierny. O, chyba gość nam przerwał wizytę. No i zobaczcie, ja tak ledwo zdążyłem. W gołębniku jest na tyle ciemno, że nic nie widać. Ledwo zdążyłem pokarmić po przyjściu z pracy do zmroku. I to też jest niesprawiedliwe, że nie mogłem wcześniej, a takie życie. Także trochę rozsądku życzę. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów. Chętnie przeczytam komentarze i postaram się znowu na nie odpowiedzieć. Jak taka forma Wam się podoba, odpowiedzi na komentarze, no to dajcie o tym znać. Dobry lot. A jeszcze dołożę na koniec komentarz, takie postscriptum. Dorzuciłem tam filmik w Mikołaja dzisiaj, taki w formie żartobliwej, że potrzebne są obrączki na 2025 rok. To tak, żeby uspokoić wszystkich, bo na pewno fala się komentarzy wyleje. Obrączek jeszcze nie ma, a gołębi pocztowych nie mam sparowanych i na razie nie planuję parować, więc to a propos tych, co się martwią, że obrączki, także u nas obrączek nie ma niestety. No i tyle. Także myślę, że zaparzyć sobie herbatki i kto wyczuł, że tak powiem, lekki żarcik z mojej strony, to się cieszę, a kto nie wyczuł, zresztą tacy są, co nie obejrzeli filmu do końca i formy żartu nie zrozumieli, to no to przykro mi, bo dajecie czasami komentarze, nie oglądając całego filmu i po prostu jest to strzał na oślep. Dobry lot.